W dzisiejszym odcinku wykonamy kolorowy Baby Boomer. Inny niż wszystkie, bo wzbogacony o nowe efekty i folię od Indigo. Zobaczycie kilka sposobów na jego wykonanie i dowiecie się, jak prawidłowo odbijać folię, czy przyklejać i zatapiać ozdoby. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. Dzisiaj z nami księżniczka ombre i kolorowych zdobień Klaudia Kawińska. Witam serdecznie. Instruktor z centrali dzisiaj pokaże bardzo wiosenną propozycję. Mimo, że moje paznokcie nie są dzisiaj wiosenne, ale obiecuję, że będzie bardzo kolorowo. Zaczynamy! Do wykonania dzisiejszych zdobień wykorzystamy kolory hybrydowe: Pudelek, Ice Dream, Melancholic i Mr. White. Będą również efekty: Princess Effect Barbirella, Don't Worry Be Elsa, Blink Master i Yes Blink. Topy Tip Top oraz Super Matte. Ponadto folie transferowe w kolorach Hotsy Totsy, True Blue i Alibaba. Użyjemy również pasty nail art, White, Sugar Effect, mini gąbeczki do ombre i pędzelka Aquarel Sting. Tips pokrywamy kolorem pudelek. Malujemy jedną warstwą, nie dociskając zbyt mocno pędzla do powierzchni, by zniwelować powstawanie smug. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Nakładając kolor, pamiętajmy, aby nie dociskać zbyt mocno pędzlem do powierzchni. Pracujemy bardziej w powietrzu, bardziej muskamy ten kolor. Dlaczego? Dzięki temu nie będziemy mieli smug. Kiedy mocno przyciskamy pędzel, powodujemy zbieranie się pigmentu i co za tym idzie, mogą nam się pojawić smugi. Przygotowujemy folię Hotsy Totsy. Przy pomocy ostrych nożyczek tniemy pasek mniej więcej na szerokość tipsa. Folia z jednej strony jest kolorowa, a z drugiej srebrna. To właśnie srebrną stronę folii odbijamy na lepkiej warstwie koloru. Dociskamy mocno do powierzchni tipsa, następnie szybkim, energicznym ruchem zrywamy ją. Kiedy odbijamy folię, należy unieruchomić powierzchnię, na której pracujemy, czyli po prostu łapiemy klientkę za rękę, trzymamy od spodu ten palec i nie pozwalamy, aby w tym momencie, kiedy my odrywamy, ona na przykład nam tą rękę niechcący gdzieś poruszyła czy pociągnęła swoją stronę. Dzięki temu mamy kontrolę nad powierzchnią i odbije nam się wszystko pięknie. Można to porównać do zabiegu depilacji. Musimy trzymać powierzchnię, żeby kontrolować całkowicie ten moment zerwania, no bo on jest kluczowy. Druga sprawa to pamiętajmy, aby nie pobrudzić sobie wewnętrznej strony folii, a najczęściej możemy to zrobić własnymi paluszkami. Jeżeli odbijecie swoje linie papilarne na folii, to z pewnością zatłuścicie ją co nieco i kiedy będziecie ją odbijać, nie będzie tego efektu. Dlatego patrzymy dokładnie, trzymamy folię tak, żeby od wewnętrznej strony jej nie dotykać. Ani celowo, ani przypadkiem. Zabezpieczamy zdobienie cienką warstwą Effect Base i utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Warstwę lepką przemywamy przy pomocy wacika nasączonego cleanerem Wipe Off. Bazę Effect Base użyliśmy w celu zabezpieczenia naszej folii od oderwania albo naruszenia w trakcie wykonywania ombre, w trakcie tych ruchów gąbeczką. Mamy również pewność, że jeżeli musielibyśmy wytrzeć całe nasze zdobienie, bo coś nam pójdzie nie tak, to w tym momencie przecierania go cleanerem folia pozostanie, nie zniknie razem z nieudanym zdobieniem ombre. Przygotowujemy gąbkę do ombre. Jeśli jest nowa, ostrymi nożyczkami przycinamy warstwę produkcyjną gąbki. Wkładamy ją w zaciskarkę typu X i aby pozbyć się zanieczyszczeń, odbijamy na klejącej stronie formy do przedłużania paznokci. Ruch wykonujemy delikatnie, ale energicznie. Zbyt powolne ruchy lub zbyt mocne dociśnięcie gąbki może spowodować poszarpanie jej i zniszczenie. Czas na Baby Boomer. Ulubionym produktem Klaudii do tworzenia efektu Baby Boomera jest pasta nail art. Przy pomocy większej kulki sondy nakładamy niewielką ilość pasty na dolną część tipsa. Ilość pasty jest uzależniona od tego, jak wysoko chcemy, by sięgało przejście kolorystyczne. Na dolnej części paznokcia powinniśmy uzyskać 100% krycia białym kolorem. Kolejno, im wyżej, tym pigment powinien się zatracać, a cieniowanie powinno być delikatniejsze. Gąbkę przykładamy do całej powierzchni tipsa i pracujemy nią na płasko. Blendowanie zaczynamy od środka paznokcia i energicznymi ruchami przesuwamy ją na prawą i na lewą stronę. Zbyt mocny nacisk spowoduje ściąganie produktu z powierzchni tipsa. Cieniujemy na tym samym poziomie do momentu, w którym gąbka wchłonie nadmiar produktu. Następnie milimetr po milimetrze przesuwamy się w górę i ponownie blendujemy na boki. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Raz jeszcze nakładamy odrobinę białej pasty nail art w dolnej części tipsa. Gąbkę delikatnie przechylamy, tak aby jej rand dotykał końcówki tipsa.
Tym razem poprawiamy stopień krycia. Blendujemy od środka na boki, rozkładając produkt wyłącznie na końcówce. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Ostatnia warstwa to sam wycisk z gąbki, czyli nie dokładamy produktu i tak samo jak poprzednio, od środka na prawą i lewą stronę, cieniujemy aż do uzyskania idealnego przejścia. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Całość pokrywamy bazą Effect Base i nie utwardzamy jej, ponieważ na mokrą warstwę nałożymy Princess Effect. Do zdobienia użyjemy Princess Effect w kolorze Barbirella. Końcówkę pędzla Aquarel Sting zanurzamy w mokrej warstwie bazy, aby pyłek delikatnie przykleił się do włosia pędzla. Przy pomocy tak przygotowanego pędzla pobieramy ozdoby bezpośrednio ze słoiczka i odkładamy w dowolnym miejscu na tipsie. Im wyżej, tym drobinek powinno być coraz mniej. Przed utwardzeniem kontrolujemy, czy wszystkie ozdoby przylegają do powierzchni i dopiero utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Zabezpieczamy zdobienie topem Super Matte, dokładnie przykrywając ozdoby i utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Gotowe! Tak prezentuje się pierwsze zdobienie z kolorowym, błyszczącym baby boomerem. Jak Wam się podoba taka wakacyjna propozycja? Kolejny tips pokrywamy kolorem Ice Dream. Malujemy jedną warstwą koloru, nie dociskając zbyt mocno pędzla do powierzchni. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. I tutaj, moi drodzy, odpowiedni timing ma kluczowe znaczenie. Jeżeli kolor będziemy utwardzać zbyt długo, to przepalimy lepką warstwę, co zaskutkuje niezbyt dobrym odbiciem się folii. I w drugą stronę jest analogicznie. Jeżeli będziemy zbyt krótko utwardzać kolor, to lepka warstwa będzie zbyt mokra i folia też się nie odbije, bo się będzie dosłownie ślizgać po powierzchni. Dlatego pilnujemy z zegareczkiem w ręku, ile czasu utwardzamy kolor, aby dobrze nam się potem odbijała folia. Folią True Blue docinamy mniej więcej na szerokość tipsa. Dociskamy do powierzchni i odrywamy energicznym, pewnym ruchem. Odwracamy folię i ponownie odbijamy na wolnej przestrzeni. Zabezpieczamy zdobienie cienką warstwą Effect Base i utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Tym razem do Baby Boomera użyjemy Sugar Effect. Protip od Klaudii. W jaki sposób utrzymać swój Sugar Effect w jak najbardziej względnym porządku? Otóż nie musimy usuwać całkowicie sreberka, które jest zabezpieczeniem, kiedy kupujecie nowy produkt, tylko można sondą zrobić dziurkę po środku i potem sobie aplikować ten produkt przez tą dziurkę. Dzięki temu słoiczek nie będzie Wam kipieć w najmniej odpowiednim momencie. Za pomocą wacika nasączonego cleanerem Wipe Off przemywamy lepką warstwę bazy. Na dolną część tipsa nakładamy Sugar Effect i kierując się od centrum zaczynamy stemplowanie. Poruszamy się szybkimi ruchami, przesuwając na boki. Jeśli gąbka wchłonie nadmiar produktu, tymi samymi ruchami przesuwamy ją milimetr po milimetrze w górę, a następnie w dół tipsa. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Powtarzamy czynność do momentu uzyskania idealnego przejścia oraz krycia. Nie zapominajmy o etapie wycisku z gąbki. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Całość pokrywamy cienką warstwą Effect Base i nie utwardzamy. Tym razem wykorzystujemy efekt Blink, który dostępny jest w 5 przepięknych odcieniach: Blink Master, Luxesita, Her Majesty, Yes Blink i Express Blink. Do naszego zdobienia wykorzystamy pyłek w odcieniu Blink Master. Końcówkę pędzla Aquarel Sting moczymy w nieutwardzonej warstwie Effect Base. Następnie zanurzamy w drobinkach Blink Effect i rozprowadzamy od dolnej części tipsa. Tam błyskotek powinno być najwięcej. Im wyżej, tym efektu powinno być mniej. Przed włożeniem do lampy sprawdzamy, czy na pewno nic nie odstaje z boku i dopiero utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Całość zdobienia zabezpieczamy tip-topem. Nie dociskamy pędzla do powierzchni, pracujemy niemal w powietrzu, aby top odpowiednio pokrył ozdoby. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. I zdobienie gotowe. W zależności, którym produktem pracujemy, warstw będzie mniej lub więcej. Nail artem, pastą będą to na pewno tylko 2 warstwy i wycisk hybrydą zależy, bo są różne patenty, żeby szło nam szybciej niż te na przykład 3-4 warstwy, które teoretycznie powinniśmy nałożyć. Ale jeżeli chcecie poznać różne sposoby na ombre, to zapraszamy do odcinka skądinąd też z Klaudią Kawińską 9 sposobów na idealne ombre. Tam dowiecie się wszystkiego. Kolejny tips pokrywamy kolorem Melancholic. Malujemy jedną grubszą warstwę, pamiętając o tym, aby nie dociskać pędzla do powierzchni tipsa i utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Folię Alibaba odcinamy nożyczkami mniej więcej na szerokość tipsa. Dociskamy mocno i odbijamy kilkukrotnie na całej jego powierzchni.
Całość pokrywamy cienką warstwą Effect Base i utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Lepką warstwę przemywamy wacikiem nasączonym w cleanerze Wipe Off. Tym razem do wykonania Baby Boomera użyjemy lakieru hybrydowego Mr. White. Pracując pędzlem z butelki, nakładamy kolor na dolną część tipsa. Schemat cieniowania jest zawsze ten sam. Od centrum, poruszając się energicznymi ruchami, blendujemy kolor na boki, aż do momentu, w którym gąbka wchłonie nadmiar produktu. Pamiętamy o tym, aby wykonać etap wycisku z gąbki. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Musimy pamiętać, że kiedy pracujemy tylko lakierami hybrydowymi, to nie dość, że pracujemy nimi dłużej, to i efekt końcowy będzie delikatniejszy i mniej intensywny niż jeżeli pracowalibyśmy żelami. Zdobienie pokrywamy bazą Effect Base. Na nieutwardzony produkt przy pomocy pędzelka Aquarel Sting nakładamy Princess Effect Don't Worry Be Elsa, a pomiędzy nim drobiny efektu Yes Blink. Dzięki temu, że posiadają one zupełnie inną fakturę, efekt końcowy nabiera większej trójwymiarowości. Sprawdzamy, czy ozdoby są odpowiednio ułożone, czy przylegają do powierzchni tipsa i utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Zabezpieczamy tip-topem, nakładając nieco grubszą warstwę, aby dokładnie przykryć wszystkie drobinki. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Do zabezpieczenia efektów potrzebujemy żelu, który będzie nieco bardziej gęsty, żelu albo lakieru hybrydowego i tutaj uwaga, Wet Look. Jest świetny, jeżeli pracujecie z nami od dłuższego czasu, to wiecie, że jest to bestseller, bo świeci przepięknie. Wiele dziewczyn nie chce go zamieniać na nic innego, mimo że ma lepką warstwę. Ale wracając do naszego zdobienia. Będziemy pokrywać dość gęstym nabłyszczaczem, czyli właśnie tym żelem Wet Look, nasze zdobienie, dzięki czemu wyrównamy strukturę, powierzchnię, pięknie ją wygładzimy, pięknie ją wybłyszczymy. Nakładając jedną warstwę nie zalejemy skórek i uwaga, mimo że jest to top żelowy, to można go z powodzeniem używać na powierzchni hybrydowej nadbudowanej proteiną, ponieważ jest niezwykle elastyczny. Polecam, Magda Malaczyńska, szczególnie do efektów. Tak prezentują się wszystkie dzisiejsze kolorowe zdobienia Baby Boomer. I to już koniec naszego odcinka. Dajcie znać w komentarzach, czy zdążyliście się zaopatrzyć w efekt Princess, w efekt blingi, czy korzystacie z nich, czy lubicie taką zabawę. Z jednej strony trochę można sobie pobrudzić miejsce pracy, z drugiej strony efekty takie, jakie żadne inne produkty nie zapewnią. Pamiętajcie, że jesteśmy zawsze w czwartki o godzinie 17 ze świeżutkim materiałem. Do zobaczenia! Cześć!